there. Okay. For our... Witajcie na kanale Podróże Karolki. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę po Sycylii. Dobra, słuchajcie, wjechaliśmy do Cefalu i trochę się czujemy, jakbyśmy wjechali do zupełnie innego kraju. Na pewno jest dużo więcej drzew, roślinności, jest bardzo zielono. Na południu wszystko było totalnie spalone, no więc prawdopodobnie po prostu tu na północy więcej pada, bo jest gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o tą roślinność. No i jak na razie do tej pory, jeżeli chodzi o nasz dojazd, to drogi nieporównywalnie lepsze. Gdzie wchodzi, woda jest tak ciepła, że aż ciężko uwierzyć. Jestem skłonna powiedzieć, że podobna temperatura wody była na Malediwach. No i widzicie, przezroczystość wody też jest idealna. Klimacik tutaj naprawdę jest fajny, aczkolwiek tam, gdzie leżeliśmy, tam przyszliśmy sobie, że te kamienie, była taka minimalna plaża, gdzie nikt nie truł i było spokojnie. Tak więc Cefalu sympatyczne. Myślę, że nie możecie sobie wynająć oczywiście tam w tym starym mieście w Cefalu, ale myślę, że to po prostu jest bardziej męczące, bo tam naprawdę tych ludzi było sporo. Jest tam taka plaża nawet w tym starym mieście w Cefalu. No ale dużo ludzi tam, po prostu wszyscy tak na kupie, a tutaj macie przestrzeń, więc zależy kto co lubi. Jeżeli lubicie, jak jest dużo ludzi, no to możecie sobie tam coś wynająć i w tym starym mieście być. Natomiast jeżeli lubicie mieć swoją przestrzeń, troszeczkę być dalej od ludzi, to zdecydowanie bardziej od tego starego miasta te plaże są sympatyczniejsze. A więc tak to wygląda tu, jeżeli chcielibyście, bo my tam pływaliśmy na niestrzeżonej plaży sobie daleko, ale jeżeli z dziećmi przyjedziecie, macie też tutaj strzeżone plaże, są też ratownicy, więc jest bezpiecznie. No i tak. W hoteliku, w zasadzie nawet nie wiem jak to nazwać, czy hotelik bardziej, czy to taki apartament, mieliśmy możliwość do wypożyczenia w zasadzie za darmo, wziąć sobie rowery i lecimy na starą stronę Cefalu. Jest mocno sympatycznie, widoczek też jest sympatyczny, mogę Wam trochę pokazać. Tak tu wygląda. Myślałam, żeby wziąć kamerę, założyć na głowę, ale wiecie co, jest tak gorąco i po prostu przyznam szczerze, że nie chciało mi się. Chciałam dzisiaj, żebyśmy normalnie sobie spędzili ten dzień, więc pokażę Wam trochę Cefalu, ale pokażę Wam Cefalu z telefonu. Pieseł wita w sklepie. Cefalu. Klejnot Sycylii nad Morzem Tyreńskim. Malownicze uliczki, średniowieczna katedra wpisana na listę UNESCO. Złocista plaża u stóp majestatycznej skały Rocca. To właśnie na tej plaży, jednej z najbardziej znanych, choć zazwyczaj zatłoczonych, zatrzymaliśmy się na chwilę, by poczuć prawdziwy klimat miasta. Tuż obok, niemal na piasku Starego Miasta, trafiliśmy do winiarni. Idealnego miejsca, by skosztować lokalnych smaków.
uśmiechy mieszkańców tworzą niepowtarzalną atmosferę, a w uliczkach czuć aromat włoskiej kawy i zapach świeżych owoców. Nasz dzień zakończyliśmy przy zachodzie słońca z butelką wina w klimatycznym barze, który sprawił, że Cefalu na zawsze zostanie w naszej pamięci. Żegnając się z uroczym Cefalu, ruszyliśmy dalej, w głąb Sycylii. Droga prowadziła nas przez malownicze krajobrazy, a w oddali nieustannie towarzyszył nam widok potężnej dymiącej Etny. To właśnie tam, u stóp góry, czekała na nas kolejna przygoda. Wizyta w winnicy, gdzie tradycja i wulkaniczna ziemia tworzą wyjątkowe wina, pełne smaku i historii. Dotarliśmy do winnicy. Mamy taki pokoik. Co prawda nie ma tutaj widoku na Etnę, jest z drugiej strony, no ale i tak jest widok zapierający dech w piersi. Tu macie od razu winnicę, zaraz idziemy na tour. Po winnicy produkują tutaj 5 rodzajów, Etna Wine się nazywa. I też produkują oliwki, więc myślę, że super miejsce, spokój, nikt nie truje, gigantyczny prysznic, wszystko ładnie zadbane, schludnie, także polecam. Our grapes are around the building, this direction, in the back side of the palace, in this other direction. Okay. Okay. Our olive trees are there and in this other part. For our olive oil production, we use Nocellare Eternea. Is an autochthon olive from this region from 700 years. Okay. Okay. This is the Alcantara Valley. We are in the middle between the biggest park we have in Sicily, the Nebrodi Park and the Etna Park. She is our symbol, and she is we call Matruzza Beda in Italian language. The beautiful mama is a tribute to the fertility. For the artist, the name of the artist is Orazio Coco. Is an artist from Catania. Is our friend, and for the artist, but also for us, the Etna people, our Vulcano is a pregnant woman. Very fertile, very rich, very generous, like our soil, like our fertile soil. Where do you sell it? Do you have like to some shops also? Today we sell our wines in. We have 2 distributors in Luxembourg, and we send our wines also in Polonia. Oh! Cracovia. Really? We send our wines to Plutonski Wines is a distributor in Cracovia. Okay. And he send our wines like across the exactly. country. Okay. The Vulcano is a bit active. Yeah, we can. Exactly. Yeah. Yeah. Here is we have eruption, and the Vulcano lose the power, the pressure in every like eruption, and it's a constant eruption. Okay. And it's not very dangerous for the population or for us, but can be a problem sometimes for the villages, for the vineyard or the countryside, but not for the people. Okay, that's good. This is one part of our Nerello Cappuccio grape. From this piece of field, we produce our Nerello Cappuccio 100%. Okay. And also we use Nerello Cappuccio in 10% in our Etna Red Doc, where we use the biggest part, 90% at Nerello Mascalese. White, we use Carricante grape. This is another kind of grape, is a white grape. And this another autochthon grape from this region from 100 years. And in this case, for our white, we use just Carricante grape. All our production are organic, and we don't use a chemical remedy. Now I show you our wine museum. We are 700 meters above level sea here. Oh, okay. In higher line, 20 kilometers. It's 20 kilometers. It's Okay. here.
close, but at the same time far enough that, you know, Yeah. nothing can really happen. I think that's... Okay, something about our winery. This room was outdoor until 100 years ago, when Vallecindi family built the new front, the first and the second floor. Because originally the main front was this one. And you can see the union between the old part and it was the new part they built 100 years ago. I show you the whole process for the wine production 200 years ago. Everything is authentic like 200 years ago. Wow. 15 days of October, full of people, women, men, workers. And we can imagine the women with a basket full of grapes in the hand. They send the grapes from the windows. Okay. Ah, okay. So they were coming. To the high floor there, where 50, 60 people press on the grapes by feet for the first pressure on the grapes. It was just a old process. After the first pressure on the grapes, they send the first wine for gravity in these containers, and they take what rest of the grapes, the skin grapes. They send the skin grapes in the central container under the press. They make a big grapes, a big cake with the skin grapes under the table, under the press. They put a big belt around the grapes cake, a big disc in natural fiber on the top. 8 people turn. 8 this, people. Yeah. Ah, so it was very hard. 2 for side, yeah. Whoa. Okay. Not animals, but people. They turn this one, and the press goes down, 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 and touch and press in the middle the grapes for the second pressure on the grapes. After this step, they send the wine in these containers, and they make an open and fast fermentation for 3-4 days. Okay. This was like a natural filter. The sediment down, the more heavy part down, and the clean wine up. This is the interesting romantic way for the wine production. The wine arrive here, and the workers send the wine or in this side of channel to the last barrel there, Okay. or in this other side for this other barrels line. And they use just a collector from the tube Yeah. to the barrels. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Naprawdę duże. This is the first topping system. No. Nieprawdopodobnie te beczki wyglądają. Yeah, somewhere in the south. I z góry, jak wam nagrywałam, nie robi to aż takiego wrażenia, jak zobaczycie to z dołu. Zobaczcie, jaki jest malutki kubuś przy tych wielkich beczkach. Naprawdę. Bardzo super doświadczenie i polecam wam tutaj przyjechać do tej winnicy, bo bardzo przyjemny właściciel, który nas oprowadza. Więc doświadczenie być w takim miejscu naprawdę fantastyczne. Widzicie, tutaj Paolo nas oprowadzał. Prowadzi to razem z bratem. Mają nawet tutaj książkę. Wspaniałe miejsce. No i po winnica tour przyszliśmy sobie na basen. Basenik jest bardzo sympatyczny, nie ma w ogóle ludzi, więc jesteśmy sami. Tam są hamaki, mój mąż jest na hamaczku, sobie siedzi. A teraz wskakuję do basenu, żeby się trochę ochłodzić i może zrobić sobie jakąś siestę. Do zobaczenia później. Tu jest ta strefa relaksu, przynajmniej ja ją tak nazwałam, bo nikt nie truje, jest cisza, spokój i macie widok na
winnicę z zachodem słońca. Góry w tle. Naprawdę, zobaczcie, tu jest obok basen. Oprócz nas już teraz nikogo nie ma, tam jest hotel. I siadacie sobie. Teraz ja to poczynię. Usiądę na hamaku i z hamaka macie taki widok. Tak więc jeśli byście byli na Sycylii, to wrzucę Wam tutaj nazwę tego hotelu na dole, no bo naprawdę godny polecenia, piękny widok na Etnę. Tymczasem niedługo lecimy chwilę odpocząć od słońca i na kolację. No i kochani, skończyliśmy naszą wyprawę do Winnicy. Bardzo polecamy to miejsce. Warto odwiedzenia, warto naprawdę tam się zatrzymać na jedną noc. I teraz jedziemy do Taorminy. O Jezus. Niestety jeżdżą tu jak debile, więc trzeba uważać, szczególnie na tych wąskich drogach, bo nigdy nie wiecie, czy Wam jakiś skuterek nie wyjedzie. Tak to wygląda. Jakiś wycieczkowiec wielki się zatrzymał. Tu tuptają ludzie z plaży albo na plażę. No i pomału się turlamy. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych podróży. Na koniec zostawiam Was z tym magicznym zachodem słońca z nad Cefalu. I już teraz zapraszam na następny odcinek z Taorminy. Do zobaczenia. Cześć!